przeszłości, gdy nie mieliście zbyt dużo gotówki, ale kręciły was sportowe samochody i musieliście połączyć pożyteczne z przyjemnym, to co robiliście? Kupowaliście hot hatcha. Dosyć taniego, ale już całkiem mocnego, takiego, który na takim torze jest jak Silesia Ring, mógł dać wam trochę fanu. Ale niestety, większość hot hatchy już zniknęła z rynku. Tym bardziej doceńmy to, że niektórzy producenci nadal mają je w ofercie. Takie jak ten. Meine Damen und Herren, unsere Lehner, pomagający otworzyć bramę, i Audi S3 po liftingu. I to liftingu, którego z zewnątrz może nie zauważycie, ale więcej zmian kryje się zdecydowanie pod spodem. Trzeba mieć naprawdę wprawne oko, żeby dostrzec zmiany, jakie w ramach liftingu zafundowano i A3, i S3. W zasadzie to, co się zmieniło, dotyczy tylko przedniego zderzaka i lamp. Grill jest teraz szerszy, ma takie charakterystyczne elki, jednocześnie tutaj jest węższy, bardziej spłaszczony. Nowe jest logo Audi, pojawiły się, no wiadomo, elementy w zderzaku, które są nowe. Największa nowość tutaj z przodu to są reflektory. Zarówno w LEDach, jak i w LEDach Matrix mamy teraz 3 rzędy takich pojedynczych LEDów. Łącznie jest ich 24 i ich sygnaturę świetlną można sobie zmieniać. Są 4 różne sygnatury. W menu multimediów zmienia się, jak mają tutaj świecić te diodki. Zależnie od tego, jaką sygnaturę wybierzemy sobie, tak też zmieniają się wizualizacje przy zamykaniu i przy otwieraniu samochodu. I to jest już wszystko. Już naprawdę wszystko. Patrzycie i mówicie, w mordę jeżdża, co tutaj się zmieniło. Z tyłu zmian jest jeszcze mniej, bo w zasadzie zmieniło się tylko wypełnienie tutaj tych lamp tylnych. Tutaj też są sygnatury świetlne, tutaj też jest wizualizacja, czyli powitanie i pożegnanie. One się zapalają w różnej konfiguracji. Tutaj mamy troszkę inny zderzak. Przede wszystkim zmienił się ten splitter. On jest podzielony na dwie takie części i dosyć ładnie to wygląda. Tu w naszym egzemplarzu mamy opcjonalny układ wydechowy Akrapowicza, który kosztuje bagatela 21 500 zł i jest to najgorzej wydane w życiu 21 500 zł, bo brzmienie zmienia o tyle. Ja mówię teraz tak, a teraz mówię tak. Słyszeliście zmianę? Mówię teraz tak, a teraz powiem głosem za 21 500 zł. A teraz mówię tak. To był mój głos za 21 500 zł. A to jest mój normalny głos. Lepiej zaoszczędzić te 21 500 zł i sobie wydech w tym aucie zrobić w jakiejś innej firmie. Weszło, idzie, jest nasza. Taka będzie, o patrz, i w budę będzie walić. No inna nowość to ten lakier, bo po raz pierwszy w S3 można sobie kupić ten szary Daytona, tak zwany. On jest dodatkowo płatny, natomiast gama kolorów podstawowych, takich bezpłatnych, jest całkiem szeroka. Zdecydowanie więcej zmian mamy, jeżeli chodzi o kwestie mechaniczne i techniczne. I zaczniemy... Nie od silnika, bo wiecie, jaka jest największa zmiana. W poprzedniku, w S3, mieliśmy taki układ Quattro Ultra, czyli typowe sprzęgło Haldex, które przenosiło do 50% mocy i momentu na tylną oś. Teraz mamy tutaj, tak jak w RS3, torque splittera, czyli nie jedno sprzęgło, ale 2 sprzęgła, każde umieszczone przy tylnym kole. Jedno na prawej, drugie na lewej. Dbają one o to, żeby moc była przenoszona na zewnętrzne koło, jak jedziemy na przykład w zakręcie, czyli w momencie, kiedy jedziemy w lewo, to na prawe. Jednocześnie ten torque splitter, który przenosi nam pomiędzy prawym a lewym kołem moc, współpracuje z na nowo skalibrowanym systemem kontroli trakcji. W momencie, kiedy tutaj mamy więcej mocy, to żeby jeszcze lepszy tor jazdy nadać autu, to lewe koło wtedy przez system kontroli trakcji jest delikatnie przyhamowywane. Inna zmiana to przekonstruowano zawieszenie. Nowe łożyska na przykład pojawiły się w wahaczach, inne jest ułożyskowanie kolumn, w związku z czym mamy większy tak zwany negatyw, ujemne pochylenie kół. Wiecie, czym to zaowocowało? Tym, że tutaj musiały się pojawić takie plastikowe łezki. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, po co to jest, no więc to nie ma zadania aerodynamicznego, to nie ma za zadanie chronić przed kamieniami, które wypadają spod koła, tylko jest to wybieg, żeby auto przeszło homologację. Mianowicie jest taka zasada, że nigdy koło nie może wystawać poza obrys karoserii samochodu. Gdyby tego nie było, to w tym miejscu
koło by wystawało poza obrys samochodu poprzez te zmiany właśnie, czyli większe ujemne pochylenie kół i mielibyśmy problem z homologacją, więc zastosowano taki wybieg. Tu pojawił się plasticzek, dosłownie o 5 mm odsunięty od karoserii i wszystko jest zgodne z przepisami. W tym momencie nie trzeba było na przykład poszerzać błotników. Można było zastosować te z wersji przedliftowej. To samo tyczy się przedniej osi. Zobaczcie, tu też się pojawiły takie łezki plastikowe w tym miejscu. Co oznacza to ujemne pochylenie kół? Większy negatyw? Ano to, że przede wszystkim w zakrętach samochód ma się lepiej prowadzić. No i jeszcze w połączeniu z nowym przełożeniem układu kierowniczego ma być bardziej responsywny na reakcję kierownicą. Samo zawieszenie oczywiście jest inne niż w standardowym Audi A3, to jest zawieszenie sportowe S i jest o 15 mm niższe niż w A3. Dodatkowo można dopłacić do zawieszenia adaptacyjnego i tutaj w tym wypadku takie mamy. Natomiast ono nadal jest tylko 15 mm niższe niż w A3. Inna zmiana to tarcze hamulcowe. Powiększono je, są pływające, mają 357 mm średnicy. Dwutłoczkowy zacisk, są też grubsze, bo mają 24 mm zamiast 20 mm, więc 4 mm im przybyło. Mamy też większe klocki hamulcowe, znaczy o większej powierzchni, więc sama powierzchnia tarcia tych klocków o większą tarczę jest większa, efekt lepsze hamowanie. Dużo zmian też zaszło tutaj, czyli pod maską. Silnik mamy ten sam, 2.0 TFSI, ale o ile w poprzedniku miał 310 koni, to tutaj tych koni jest już 333. Są 333 konie. Tam newtonometrów mieliśmy 400, tutaj mamy 420, więc przybyło 23 konie. Przybyły 23 konie i przybyło 20 newtonometrów. Osiągnięto to nie tylko zmianami w sterowniku, ale przede wszystkim nową turbosprężarką, która ma większe koło kompresji, która daje większe doładowanie i ma jeszcze jedną zaletę. Mianowicie przy odjęciu gazu podtrzymuje ciśnienie. Przepustnica pozostaje nadal otwarta, kiedy jedziecie w trybie sportowym. To powoduje lepszą reakcję, kiedy ponownie położycie nogę na pedale gazu. Skrzynię biegów też przeprogramowano. Przy maksymalnym obciążeniu silnika dwukrotnie szybciej niż w poprzedniku zmienia biegi, a przy mniejszym obciążeniu, kiedy jedziecie tak powiedzmy średnio, trochę na wyższych obrotach utrzymuje silnik. Czyli powiedzmy jak w poprzedniku z 3 na 4 przy podobnym stylu jazdy zmieniała Wam bieg już przy 2500 obrotów, to teraz następuje to przy 2700 czy 2800, więc też jest taki dynamiczniejszy, powinien być dynamiczniejszy i spontaniczniejszy w normalnej jeździe. Żeby jeszcze bardziej podkreślić znaczenie tych wszystkich zmian, zastosowano tutaj jeszcze dodatkowy tryb jazdy. Do tej pory mieliśmy Efficiency, czy tam Efficient, Comfort i Dynamic, a teraz jeszcze mamy Dynamic Plusa, który powoduje, że więcej mocy, więcej momentu trafia tutaj na tylną oś, w związku z czym auto powinno być bardziej nadsterowne, czyli zarzucać nam dupeczką. Poza tym lepiej się otwiera i szybciej przepustnica, szybciej się zmieniają biegi i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, co te wszystkie zmiany oznaczają na papierze? Że teraz S3 robi setkę w 4,7 sekundy. Poniżej 5 sekund, a to S, a nie RS. Niemniej jest to tylko o 1/10 sekundy lepiej niż poprzednik. Tyle zmian i tylko urwali 1/10 sekundy. Ale za to pod względem prowadzenia ma to być zupełnie inny samochód. Zanim pokażę Wam zmiany we wnętrzu i bagażnik, to jeszcze posłuchajcie, jak brzmi 21 500 zł. To jest tryb Comfort. O, ale gada! O, 21! Słyszeliście? 21 i 500. O, to tam, nie? A teraz tryb Dynamic Plus, czyli ten najbardziej rasowy. Nie, już daj spokój. Bagażnik pozostał niezmieniony, nadal ma 325 litrów, no i jest mniejszy niż w A3, choćby ze względu na to, że tutaj zastosowano układ napędu na 4 koła, ale zobaczcie, ile miejsca utracono przez to, że tutaj mamy podłogę tak wysoko i tutaj trochę jakiegoś styropianu, tutaj kompresor. No przecież to można byłoby stąd wszystko Niemniej, proszę, kabinówki wejdą. Taka duża walizka to wejdzie jedna. Nie mamy takiej tutaj, bo nie przyjeżdżamy na Silesia Ring na 3 tygodnie, tylko niestety szefowa Bożenka pozwala nam wpaść tutaj tylko na parę godzin.
Sztywna, przyzwoita, solidna półeczka, niski próg załadunkowy, dosyć szeroki ten otwór, klapa no, na wystarczającą wysokość się unosi i raczej nie będziecie walili tutaj głową w nią, wkładając cokolwiek do bagażnika. Fajne miejsce na trójkąt ostrzegawczy tutaj w tej klapie. Zamykanie elektryczne oczywiście. Becalung. Z przodu najpierw zajmujemy miejsce. To se przesuwamy, to se wysuwamy, to se obniżamy, to se pochylamy, tu jeszcze przesuwamy do przodu. Dobra, za chwilę Wam opowiem, co się zmieniło tutaj, jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą i resztę, a teraz do tyłu. Typowy przedstawiciel kompaktów i typowa ilość miejsca dla tego segmentu z tyłu na kanapie. Ten fotel jest bardzo gruby i solidny, sportowy ze zintegrowanym zagłówkiem. Ta jego masywność powoduje, że tutaj miejsca na nogi jest całkiem niewiele, tak bym to powiedział dyplomatycznie. No nie ma go dla wysokiej osoby. No, dzieci i osoby do 1,70 m będą miały tutaj znacznie lepiej niż ja w tym momencie. Niemniej wyprofilowano tutaj to w ten sposób, żeby te kolana gdzieś tam rzeczywiście wchodziły w to oparcie fotela, żeby zyskać dodatkowe centymetry na te nogi. Sporo miejsca na stopy, to jest plus. Fajne, wysokie oparcie kanapy, jednocześnie dobrze trzymające na boki, to jest drugi plus, więc to tutaj naprawdę fajnie się siedzi. Dosyć wysoko umieszczone to siedzisko i na przykład jak na kompakt nad głową mam znośną ilość miejsca, też nie pogardziłbym dodatkowymi centymetrami, niemniej nie jest tak źle. No największy problem, tak jak mówię, to tutaj w tym miejscu, czyli na kolana, niemniej osoby o mniej słusznej posturze niż ja będą miały tutaj znacznie wygodniej. Są nawiewy, można regulować sobie, czy z tych nawiewów ma lecieć zimniejsze, czy cieplejsze powietrze. Są dwa gniazda USB-C, są siateczki, które nam przytrzymają bagaż. Jest podłokietniczek, który ma takie otwarte uchwyty na kubki, czego ja nie lubię, bo tutaj łokieć można sobie wsadzić i uszkodzić nawet. Natomiast plus za to, że jest kanapa dzielona w proporcjach i to jest bardzo ciekawe. To tak idzie tutaj. O, zrobiłem to. 40, 20, 40. W kompakcie nie jest to popularne rozwiązanie, a ja to rozwiązanie cenię, szanuję i lubię, bo nawet jak chcecie na weekend wyskoczyć z nartami i nie mocować żadnego boksu dachowego, ani nie wieść tych nart, to tutaj sobie kilka kompletów przełożycie, nawet 3 albo 4 i możecie we 4 osoby sobie na te narty skoczyć na ten weekend, pod warunkiem, że zmieścicie buty narciarskie tam jeszcze w tym niewielkim bagażniku. Bardzo plastikowa ta skóra i ta w te rąby tutaj jest za dopłatą. Fajniejsza jest skóra taka z mikrofibrą, wtedy macie tę część środkową siedziska wyłożoną taką alkantarą, bardzo fajną, przyjemną w dotyku, mniej się ślizga. Ta jest w dotyku no nie za fajna, naprawdę. Powiedziałbym wręcz, że no, z plastikowej krowy została, sztucznej zrobiona. No z tyłu niestety też mamy tak. Natomiast to jest miękkie i ten kawałek tutaj właśnie zrobiony z mikrofibry jest miękki i przyjemny. Z przodu na szczęście jest trochę lepiej. We wnętrzu zmian jest jeszcze mniej niż na zewnątrz. Jeszcze trudniej poznać, że cokolwiek tutaj zrobiono, cokolwiek zmodyfikowano. Jak przeczytałem w informacji prasowej, nowy jest wybierak biegów, nowe są kratki wentylacyjne tutaj, nowe są wykończenia deski rozdzielczej, bo można na przykład mieć tutaj taką mikrofibrę, ale do wyboru jest też karbonik, można mieć takie szczotkowane aluminium i fajnie to wygląda. Nowy jest zapach od Aromacar. I jedna rzecz, która jest nowa i się tym Audi szczyci, bo jak wiadomo lubi w światełka nie tylko z przodu, nie tylko z tyłu, ale też lubi w światełka ambiente teraz wewnątrz. Może nie do tego stopnia jak Mercedes, ale też to lubi, więc mamy nowe oświetlenie ambiente, trochę więcej elementów jest w nocy podświetlonych, a to jest ta ich duma, czyli laserowo powycinane tutaj w alkantarze, w boczkach, w tej mikrofibrze takie otworki i one w nocy świecą bardzo ładnie. Samo wykończenie tutaj tych przednich drzwi jest znacznie lepsze niż z tyłu, bo tutaj jest taki przyjemniejszy w dotyku miękki materiał. Tu jest kawałek plastiku, tutaj mikrofibra, tutaj miękkie, tam na dole jest plastik. Zmontowane jest to wszystko super, na przykład rączki, choć są plastikowe, to nic tutaj nie trzeszczy, ta kolumna nie lata w ogóle na boki, nic tutaj nie trzeszczy, natomiast jest sporo nadal plastiku, szczególnie tutaj, poniżej linii kolan. Tu o ile jest miękko i przyjemnie i fajnie, to tutaj już się zaczyna
plastikowo, no ale taki urok segmentu C, czyli kompaktów. Niestety nie jest to tak dobrej jakości, te materiały nie są jak na przykład w A4 czy szczególnie w A6 i w każdym modelu wyżej Audi. Niemniej, no mówię, solidność tego jest ok i w porządku. Jest miejsce na telefon komórkowy do ładowania, ładowarka indukcyjna, 2 gniazda USB-C, klasyczny panel klimatyzacji, co jest fajne, bo szybciutko można to obsłużyć. Nowością są też aplikacje, które można sobie w sklepie kupować i tutaj w sklepie? Musielibyśmy się połączyć właśnie ze swoim kontem My Audi i wtedy możecie sobie dokupować aplikacje bezpośrednio do multimediów, na przykład jak nie korzystacie z Apple CarPlaya, to Spotify'a możecie sobie wgrać bezpośrednio tutaj do tych multimediów. No oczywiście cyfrowe zegary, czyli Virtual Cockpit Audi, schowek tutaj jest przyjemnie wyłożony miękkim materiałem, szkoda, że takim samym materiałem nie są wnęki we drzwiach, dobrze dostępne, 2 uchwyty na kubek, tutaj pod podłokietnikiem mały taki schoweczek, klucze można tam na przykład umieścić, fajnie regulowany podłokietnik, bo i w górę i jeszcze wysuwany, więc idealną pozycję do spokojnej jazdy sobie można zająć, ale ponieważ jesteśmy na torze, to będzie niżej, żeby było więcej tutaj miejsca na ten łokieć. Wygodne fotele, niestety no od tej skóry strasznie pocą się plecy, jak jest gorętszy dzień i nawet jak macie dobrze nastawioną klimatyzację i porządnie schłodzone wnętrze, to światło wpadające z zewnątrz, słońce powoduje, że jednak ma się takie uczucie pocących się od tej skóry pleców, dlatego tym bardziej uważam, że ten fotel z mikrofibry tutaj będzie lepszym, fajniejszym rozwiązaniem. Szklany dach, ja w samochodzie, który jednak powinien mieć ten sportowy charakter, darowałbym go sobie z tego względu, że podnosi nam środek ciężkości auta. Jakbyśmy go nie mieli, to jednak te parę kilogramów masy tłustej części nam odchodzą. No, to co? To czas sprawdzić, jak działa tryb Dynamic Plus. Nie będziemy bawili się w żadne półśrodki, w końcu jesteśmy na Silesia Ringu. I jeszcze można sobie całkowicie wyłączyć stabilizację toru jazdy. O! Akrapa słychać. I zobaczcie w Dynamic Plusie, jak wysoko trzyma obroty. Ja już mu dodaję tutaj gazu, puszczam, turbosprężarka pozostaje otwarta, ma 4000 obrotów i tylko muskam pedał gazu, a on od razu odjeżdża. Czuć zdecydowanie inną spontaniczność, szybkość reakcji na dodanie gazu w tym trybie Dynamic Plus. Przyhamowanie i zobaczcie jeszcze, jak szybko zmienia biegi. Cały czas ten zakres obrotów 4-5 tysięcy. Czy widzieliście to? Ja pierdzielę! S3 zamiatająca dupą! To dobre, ależ on się przyjemnie napędza. Kurna, ale potrafi go tutaj postawić momentami. Ja pierniczę, jaki ten samochód stał się, powiem wam, agresywny. Ja nie mogę, to jest zupełnie inne auto niż poprzednie S3. Zmiana tego układu quattro z takiego standardowego, który przenosi tylko między przodem a tyłem, na ten split, torque splitter, naprawdę mnóstwo zmieniła, jeżeli chodzi o prowadzenie. Zobaczcie, patrzcie, kurna, on jedzie normalnie jak wurc, trzeba mu momentami kontrę założyć. Ja pitole. No powiem wam, że na suchym może ta moc i ten moment obrotowy tutaj nie byłyby wystarczające do tego, żeby go postawić bokiem w chmurze dymu, ale to jak on tutaj po mokrym sobie pięknie radzi, to jestem w szoku. Niesamowite jest to, że 23 konie mechaniczne i 20 Nm nie brzmią jak radykalna zmiana. To nawet nie jest 10% więcej w stosunku do tego, co było, bardziej 5%. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie, to zmiana jest kosmiczna, kolosalna. Fakt, że tutaj zmieniono geometrię tych kół, fakt, że tutaj mamy ten torque splitter, to, że mamy przekonstruowany układ kierowniczy i to auto sprawia wrażenie pewniej prowadzącego się, szczególnie na prostej, taka jest lepiej wyważone jakby. Naprawdę wszystko to sprawia, że takie odczucia subiektywne z jazdy są zdecydowanie lepsze niż w przypadku poprzedniej S3. Bliżej temu autu teraz charakterem do RS3, autentycznie, no zobaczcie, on
on sunie bokiem. I to w takim wórcowym stylu, że te 4 koła mam tak jakby prostą kierownicę i te 4 koła go ładnie wyprowadzają. Wow! A i tutaj mam 2 pakin na tej prostej. I tak boję się, a i tak hamuję trochę wcześniej. Ja pierdzielę! W ogóle nie trzeba ujmować ani na sekundę gazu. Trochę inaczej się prowadzi niż takie quattro typowe z Haldeksem. Niemniej naprawdę petarda. Bardzo sprawny napęd na 4 koła. Zawsze oczywiście coś tam tego napędu pozostaje na przodzie i go wyciąga ładnie, ale jest szokująco sprawny. Szokująco. Tego się nie spodziewałem. Ale podkreślam, moim zdaniem będzie to czuć na mokrym torze. Na suchym będzie już zdecydowanie za mało tutaj kuni. Zaskakująco dobre auto z rewelacyjnie opracowanym napędem na 4 koła. O, i nie można mu ująć gazu. Trzeba się nauczyć z tym torque splitterem trochę inaczej jeździć, zrozumieć jego zasadę działania. To nie jest dokładnie tak jak Haldex, to nie jest tylnonapędowe auto, tylko jeszcze trochę inaczej tutaj trzeba reagować gazem, trochę inaczej trzeba reagować kierownicą. O, zobaczcie jak go. I teraz pięknie zmieniamy balans. O, właśnie, niepotrzebnie ująłem. Jeszcze też się tutaj uczę tego. Ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. O, i na koniec niepotrzebnie też ująłem i nastąpiło szarpnięcie. Troszkę inaczej trzeba postępować tutaj z gazem i z hamulcem, ale i tak efekty są piorunujące i wspaniałe. Mniej widzę sensu w kupowaniu RS3. Naprawdę. Nie wydaje mi się sensownym dokładanie ponad 100 tysięcy złotych do tego, żebyście mieli RS3. Jazda tym autem po torze daje mnóstwo frajdy, szczególnie w takich warunkach. Tu teraz troszeczkę go i to jest właśnie to, że trzeba nauczyć się obchodzić z tym gazem. Teraz pojawiło nam się trochę więcej podsterowności. Niemniej, tak jak powiedziałem, mniej tutaj czuć zmiany w samym silniku. Owszem, auto jest zdecydowanie bardziej spontaniczne przy takiej brutalniejszej jeździe. Szybciej się otwiera ta przepustnica, czuć, że skrzynia szybciej zmienia biegi, czuć taką większą ochotę tego samochodu do tego, żeby jechał. 4,7 na papierze, ale macie wrażenie, że tych koni przybyło nie 20, tylko przybyło ich bardziej 100. A to efekt tego, że tak dopracowano tutaj i napęd na 4 koła, i tak ładnie dopracowano tutaj układ kierowniczy, zawieszenie. Świetny, naprawdę świetny wóz. Jestem w szoku, ile potrafi dać frajdy z jazdy. Audi S3 nigdy nie było samochodem sportowym. To był taki wstęp. To można było powiedzieć, że to było po prostu szybsze Audi A3. I to się zmieniło. Ten samochód w takich warunkach na torze potrafi dać nieprawdopodobnie dużo satysfakcji i frajdy z jazdy. Jest zajebisty. Żeby nie było, RS3 oczywiście jest świetnym samochodem, który ma już typowo sportowy charakter, więcej tej mocy, bo 400 koni mechanicznych, inny silnik, bo tam mamy 5 cylindrów, 2,5 litra. No inaczej brzmi, inaczej jeździ. Natomiast to auto zbliżyło się bardzo do RS3, jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy. Naprawdę potrafi dać już dużo emocji. To już nie jest tylko szybsze Audi A3, to po prostu już jest samochód, który daje Wam sportowe wrażenia, przynajmniej w takich warunkach, jakie dzisiaj mieliśmy na torze. A jednocześnie jest pozbawione wad RS3, czyli na przykład cholernie twardego, sztywnego zawieszenia. Tutaj jedziemy po niezbyt równej drodze, a on naprawdę przyjemnie, mięciutko wybiera nierówności. Owszem, jest to trochę sztywniejsze zawieszenie niż w przypadku A3 zwykłej, ale jednocześnie to obniżenie o 15 mm, to utwardzenie tego zawieszenia nie spowodowało, że próbuje Wam złamać kręgosłup czy inne kości na każdym wyboju. Przeciwnie. Natomiast najbardziej niesamowite jest to, że nawet w tym trybie efficiency ten samochód pozostaje cholernie dynamiczny.
taki spontaniczny, chętny do jazdy. Teraz zobaczcie, zdjąłem nogę z pedału gazu, wyłączył ewidentnie, wszedł w tryb żeglowania, wyłączył sobie bieg, kładę nogę na pedale gazu i on po sekundzie odjeżdża, bo przepustnica pozostaje otwarta w tym momencie. Więc ta reakcja może nie jest błyskawiczna, jest pewna zwłoka w tym, natomiast bardzo przyjemnie, szybciutko reaguje. Po zdjęciu nogi z pedału gazu niestety od razu wrzuca ten tryb żeglowania. Dopiero jak kładę nogę na pedale gazu, to sobie wrzuca bieg. Natomiast jak chwilę pojedziemy agresywniej, na przykład tak, i zdejmę nogę z pedału gazu, też od razu przechodzi w ten tryb żeglowania. Jak będzie w komforcie? Proszę, w komforcie już pozostaje na biegu i wtedy zobaczcie, tylko kładę nogę na pedale gazu i mam wrażenie, że momentalnie ta przepustnica zostaje otwarta, bo auto od razu zaczyna jechać, więc efficiency rzeczywiście pod kątem zużycia paliwa, nie mamy mild hybryda, ale mamy ten tryb żeglowania, czyli wrzuca sobie bieg jałowy, ale już w komforcie wszystko to znika, ten problem, i samochód, każde muśnięcie pedału gazu, to czujecie, że pojawia się spontaniczność, że te konie mechaniczne i ten moment obrotowy są od razu gotowe do działania. I tu jest naprawdę już świetnie w tym komforcie, w takiej codziennej, normalnej jeździe. Fotel spoko, dobrze trzyma wystarczająco na boki. Nie przeszkadza mi to, że ma zintegrowany zagłówek. Czasami bywa tak, że brak możliwości regulacji powoduje, że nie jest mi zbyt wygodnie tutaj na odcinku szyjnym i jeżeli chodzi o położenie głowy. Natomiast tutaj jest naprawdę w porządku. Zależnie od tego, jak sobie pochylicie oparcie, to ten zagłówek może być bliżej albo dalej waszej głowy. Mnie to odpowiada. Z rzeczy mniej ergonomicznych, tutaj ta część, która jest twarda, no ja cały czas mam opartą tutaj nogę w tym miejscu. Natomiast fotel fajnie, że ma ten sportowy tutaj wysuwany podudnik taki, gdzie rzeczywiście jeszcze możecie sobie, dodatkowo jeszcze możecie zrobić sobie kołyskę. Jak zrobicie tą kołyskę, to na całej długości niemal aż do zgięcia kolanowego tutaj macie podpartą nogę i siedzi się po prostu wygodnie. Dobra, to jeszcze teraz zużycie paliwa, ale to zużycie paliwa sprawdzimy w trybie efficiency, jak będzie to wyglądało. O! I tak na spokojnie sobie jadąc te 9 dyszek. O ile tych wizualnych zmian w tym samochodzie naprawdę nie ma wiele. Laik z łatwością się pomyli, a nawet jak ktoś się zna na motoryzacji, to będzie chwilę musiał popatrzeć na ten samochód i się zastanowić, czy to jest wersja przedliftowa, czy poliftowa. Lampki, światełeczka, grill, to naprawdę łatwo jest pominąć i tego nie zauważyć. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany mechaniczne, o zmiany techniczne, to one są bardzo wyczuwalne teraz w S3. Przejechałem się tym samochodem nie tylko ja, przejechał się Michał z ekipy, przejechał się Michał Kościuszko i zgodnie stwierdziliśmy, wysiadając, że bardzo to auto zbliżyło się, jeżeli chodzi o charakter jazdy, do RS3. Pojawiło się tu dużo więcej spontaniczności, łatwiej, lżej, przyjemniej się prowadzi, stało się nadsterowne. Wszystkie zmiany, czyli przekalibrowany układ kierowniczy, czyli negatyw, jeżeli chodzi o geometrię kół, oprogramowanie skrzyni biegów, te dodatkowe konie mechaniczne i dodatkowe newtonometry w silniku, wszystko to sprawiło, że to auto po prostu lepiej jeździ. To znacząco lepiej niż przedliftowe S3. W warunkach torowych, szczególnie jak jest mokro, naprawdę daje mnóstwo fanu z jazdy. Jeździłem nim też po innym torze, trochę mniejszym, trochę bardziej krętym, po torze Łódź, gdzie maksymalnie trzeci bieg tutaj w 2 momentach, albo nawet w jednym, wchodził na całym torze, ale było tam zwinne, pięknie reagowało na zmiany kierunku jazdy, kiedy macie lewy, po czym od razu prawy, co prawda przy niewielkiej prędkości, ale bardzo zmienia się wtedy balans samochodu. Też potrafiło sobie zarzucić tyłeczkiem. Tutaj na długim torze Silesia Ring powiedziałoby się, że to tor taki, który preferuje auta, które mają po 500-600 koni, a nie takie, które mają raptem ich 333. Ale naprawdę nawet na takim torze jazda tym autem daje mnóstwo frajdy z jazdy. Gdyby było sucho, to spokojnie do tych 210 jechalibyśmy na tym najdłuższej prostej i dopiero rozpoczynali procedurę hamowania, może nawet 220 km na godzinę. No wszystko to sprawia, że po prostu daje frajdę z jazdy. Szczególnie po mokrym, po śliskiej nawierzchni, bo świetnie działa ten torque splitter i potrafi dać naprawdę takie wrażenia z jazdy nad sterownym samochodem. A w normalnym, codziennym użytkowaniu, proszę, 6,6 litra teraz, przejazd 90-100 na godzinę, więc
bardzo skromne zapotrzebowanie na paliwo. Cicho, komfortowo, fajnie wybierające zawieszenie, nic tutaj nie drażni, nie dopłacałbym tylko do tego akrapa, bo po prostu jest to absolutnie niewarte tych 20 paru tysięcy złotych, możecie to sobie zostawić w kieszeni, a frajdy będzie dokładnie tyle samo z tego samochodu. Wiecie, co najbardziej lubię w motoryzacji? Zaskoczenia, bo dzisiaj mało jest samochodów, które mnie zaskakują, a ten samochód jest zaskoczeniem i to stosunkowo niedrogim zaskoczeniem, bo kosztuje nieco ponad 200 tysięcy złotych i uważam, że jak na to, co sobą oferuje, czyli i przyspieszenie poniżej 5 sekund i takie właściwości torowe, to niewiele jest dzisiaj takich samochodów. Bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. Do tego stopnia, że jeżeli sobie połączymy te właściwości torowe wspomniane tego auta z tym, jak dobrze nadaje się do jazdy na co dzień, to wolałbym to auto niż RS3. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie traktujcie tego jako bluźnierstwo, bo rozumiem zalety RS3, wiem, że jest mocniejsza, wiem, że inaczej brzmi, że do czego innego służy, jest jeszcze lepszym autem sportowym. Natomiast ja, mając potrzebę posiadania jednego auta, na przykład takiego hot hatcha, który da mi i trochę tych wrażeń sportowych i jednocześnie nie będzie mnie w codziennym użytkowaniu męczył, to wybieram ten samochód. Jest po prostu w moim odczuciu lepszy w tym momencie niż RS3.